Inaczej niż zwykle, ten tydzień rozpoczynamy od wtorku po długim weekendzie. Witam Was bardzo serdecznie na kanale balticbhp.pl. Ja jestem Paweł i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek o rękawicach marki Sneakers Workwear na zimę. Zostańcie z nami. Flex Sense albo rękawica Sneakers 9319 jest z nami już od długiego czasu. Dlaczego postanowiłem Wam ją pokazać? Otóż dlatego, że na dworze zrobiło się na tyle chłodno, że czas rozejrzeć się za rękawicami zimowymi. Wszyscy ci, którzy pracują na zewnątrz, wiedzą, jakie ważne jest to, by ten komfort termiczny w dłoniach, którymi najczęściej pracujemy, jest lub był zachowany bez względu na warunki atmosferyczne, jakie panują na dworze. Jeżeli jest zimno, wiecznie, to sami wiecie, że najmniejsza nawet czynność wykonywana z takimi zmarzniętymi dłońmi będzie bardzo ciężka. Stąd więc postanowiłem Wam pokazać rękawice marki Sneakers, takie ocieplane, które idealnie sprawdzą się na taką pogodę. Wybrałem rozmiar 10, bo 10, nawet 11 by była, nie wiem czy nie lepsza, ale to są jakby każdego preferencje. Zacznijmy od rękawic. Tutaj chwytna strona jest to spieniony lateks. Spieniony materiał w tej części chwytnej w rękawicach już jest bardzo popularny. Spotkacie się na pewno z wieloma modelami różnych firm rękawic, gdzie ten spieniony materiał jest tutaj w części chwytnej. Tutaj mamy dobrze oblane dość wysoko palce w tych rękawicach, dzięki czemu mamy świetną chwytność z każdej strony, co byśmy nie próbowali złapać, a ja Wam pokażę, jak wygląda chwytanie w tych rękawicach, ze względu na to, że one są ocieplane i są troszkę grubsze, jak chwytanie w nich wygląda małych przedmiotów, ale to przeniesiemy kamerę tu. Mamy tych kilka produktów, przy których możemy sprawdzić, jak chwytne są rękawice Sneakers Weather Flex Sense. Zobaczcie sami, zacznijmy od wiertła, które bez problemu możemy chwycić w palce i świetnie. Nie ma tutaj najmniejszego problemu z chwytnością w tych rękawicach. Mimo tego, że to są zimowe rękawice, to dajemy sobie spokojnie radę. Następnie mamy klucz Imbus. Też łatwo go podnieść, nawet ze śliskiej powierzchni. Lateks jest bardzo, bardzo dobrze przystosowany do tego, żeby ułatwić nam tą chwytność. Kolejnym jest mały bit. I tutaj też spróbuję go chwycić za tą najwęższą część. Nie ma najmniejszego problemu. Chwytamy go za tą najmniejszą część i mamy go w palcach, mimo grubości rękawicy. Kolejny jest mały gwoździk. Myślę, że to też nie będzie z tym problemu. Najmniejszego lateks jest na tyle chwytny, że bez problemu chwytamy nawet takiego małego gwoździka. I na koniec przygotowałem jeszcze małą śrubkę, żeby pokazać Wam chwytność tej rękawicy. Mała śrubeczka, wystarczy ją chwycić palcami i lateks na tyle dobrze działa, że ta śrubeczka w ogóle się nie wyślizguje, czyli chwyt mamy pewny. Kolejną rzeczą, jakoby warto zbadać w tych rękawicach, do jakiego momentu można je zanurzyć albo można je zamoczyć, żeby palce wewnątrz pozostały suche, ale do tego mam przygotowany taki rekwizyt, więc zobaczcie sami, jak dadzą sobie radę z wodą, która wiadomo, że przenika wszędzie. Kolejne, co Wam chciałem pokazać, to jest właśnie woda, która często jest przeciwnikiem rękawic. Nie są to, przypominam, rękawice wodoodporne, więc jakby nie możemy od nich wymagać tego, żeby były odporne na wodę, ale zobaczcie sami, tutaj do tego miejsca mamy oblanie. Myślę, że to dobrze widać. I teraz wkładając palec, widzicie te bąbelki? Idealnie woda oplata rękawice, ale nie czujemy jeszcze mokrego wewnątrz. Tak jak mówię, nie są to rękawice wodoodporne, więc jakby woda nie przenika przez to oblanie, dzięki czemu możemy pracować w warunkach, w których jest wilgotno i ta rękawica pozostanie sucha. Wiadomo, że jeżeli dokonam zanurzenia tutaj powyżej tego punktu, gdzie już jest materiał, pewnie ta woda przedostanie się do środka, ale sami widzicie, że tutaj przy takim zanurzeniu, myślę, że teraz lepiej widać, jak tutaj trochę użyję lampy dodatkowej, to woda nie przenika do środka tej rękawicy. Po teście wody wracamy z przybliżeniem tych rękawic, żebyście dobrze mogli zobaczyć, co to są za rękawice i jak wyglądają w dużym przybliżeniu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Zobaczcie sami. I ostatnia rzecz, na jaką chciałbym Wam zwrócić uwagę przy rękawicy marki Sneakers,
to jest, dlaczego ona jest odcieplana i jak wygląda wewnątrz. Mam nadzieję, że kamera tutaj dobrze to pokaże. Tu wewnątrz materiał jest szczotkowany. Mamy taki przyjemnego misia, który doskonale oplata dłoń, dzięki któremu to ciepło pozostaje w środku i dzięki tym włóknom czujemy cały czas, że to ciepło jest w środku i daje nam fajny komfort termiczny. Mam nadzieję, że wyczerpałem wszystkie znaki zapytania, które mieliście odnośnie rękawic akurat w tym modelu. Rękawice są przede wszystkim chwytne, czyli możemy nawet najmniejszą rzecz złapać, a co przy zimowych rękawicach jest dość trudne, bo często one są tak bardzo grube tutaj w części chwytnej palców, że ciężko jest cokolwiek złapać w palce, więc są bardzo manualne, więc do nawet jakichś bardzo manualnych rzeczy idealnie się nadadzą. Nadadzą się do pracy w wilgotnych warunkach, co mieliście okazję sami zobaczyć. No i marka Sneakers, która doskonale wpisuje się w marki premium, jakie mamy w Baltic, więc oczywiście po rękawice marki Sneakers zapraszam do Baltic, a dzisiaj bardzo dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia! Za kilka sekund możesz wcisnąć pauzę, a potem kliknąć subskrypcję, dać serduszko lub skomentować jeden z naszych filmów. Daje nam to powera do nakręcania kolejnych materiałów właśnie dla Ciebie. Dzięki, że jesteś z nami i widzimy się w kolejnych filmach.